Cześć kochani, serdecznie witam w Tolle Wolle i witam w dzisiejszym super pięknym wzorze. Pokażę Wam dziś wzór z oczek ścisłych, półsłupków i słupków. I oczywiście na początku robimy także łańcuszki z oczek. Przepiękny wzór, bardzo równomierny i zawsze lekko przesunięty na boki lub rzędami. Zawsze mamy lekki skos w jedną z dwóch stron, albo w prawo, albo w lewo, ponieważ słupki znajdują się z jednej i drugiej strony. Co dokładnie przez to rozumiem, zaraz oczywiście zobaczę. Najpierw przedstawię Wam włóczkę, której użyłam i oczywiście także szydełko. Życzę Wam dużo zabawy z instrukcją. A więc kochani, zaczynam z wegańską wełną kaszmirową od Rico Design w tym uroczym różowym odcieniu. Kolor ma faktycznie numer 3 i już trochę wyciągnęłam z środka. I mamy tutaj 50 gramów na 100 metrów, 100% poliamidu, właściwie dla drutów od 4 do 5. Teraz będę szydełkować trochę większe na moim szóstkowym szydełku. I zaczynamy. Najpierw przyjrzymy się trochę nitce i tutaj mamy teraz faktycznie nitkę startową, którą pokażę Wam jeszcze trochę dokładniej. Mamy tutaj kilka pojedynczych nici splecionych wokół siebie. Bardzo, bardzo cienkie nitki, które razem tworzą ten główny sznur, wokół którego jest odrobina meszku. Jako podstawę zaczynam od wielokrotności liczby 3 i to u mnie będzie 15 oczek, czyli 5 razy 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wełnę można bardzo, bardzo ładnie obrabiać szóstką drutem. I od razu pomijam pierwsze 3 oczka. A więc pomijamy pierwsze 3 oczka, wbijamy szydełko w 4. oczko i tam robimy półsłupek. Półsłupek podwójny i słupek. A więc 3 różne oczka w jedno oczko przerobione. Potem opuszczam 2 oczka i przerabiam całość ponownie. Jedno oczko ścisłe, półsłupek, dlatego oczywiście narzut i cały słupek. Znów ta sama struktura z 3 oczek. Następnie znów ominąć 2 oczka i znowu oczko ścisłe, półsłupek i słupek. Ponownie ominąć 2 oczka i przerobić wszystko jeszcze raz. Oczko ścisłe, półsłupek, trzeci cały słupek. A potem na zewnątrz, w ostatnie oczko, wrobię jeszcze raz półsłupek. I będę gotowy z moim pierwszym rzędem. Następnie przechodzimy do następnego rzędu i robię jedno oczko łańcuszka na wysokość, obracam i teraz znowu wykonuję ten sam wzór. Teraz rzeczywiście zależy to od miejsca wkłucia. Wbijam przed ostatnim słupkiem, czyli tutaj w tę lukę i znowu robię cały wzór. Półsłupek, półsłupek AA i słupek. A potem idzie to bezpośrednio tutaj do następnego miejsca wkłucia. Tutaj znowu pod słupkiem po prostu przekłuć, półsłupek, narzut. Tutaj mamy taki mały dodatkowy nitkę. Skąd ona się wzięła? Spójrzmy. Ach, to jest tutaj nitka początkowa, która się tak rozdzieliła. Nie, to tylko kłaczek. No dobrze, więc kłaczek usunięty i dalej. Półsłupek, potem słupek i znowu tutaj półsłupek, półsłupek i słupek. Następnie tutaj z powrotem do miejsca wkłucia, półsłupek,
półsłupek i cały słupek. Widzicie, jak oczka tutaj już tak leżą jedno na drugim? I tutaj dochodzi jeszcze półsłupek jako brzegowy, żeby łańcuszek z początku I tutaj mam znowu 1, 2, 3, 4 z tych paczek, tak samo jak w pierwszym rzędzie. 1, 2, 3, 4. A wzór kontynuuje się teraz zasadniczo zawsze w ten sposób. Biorę znowu jedno oczko łańcuszka na wysokość, obracam wszystko raz i zaczynam tutaj na nowo z wzorem. Przerabiam tutaj w dużym otworze jedno oczko ścisłe, półsłupek und słupek. Potem przechodzimy tutaj na drugą stronę. Tutaj to już się trochę bardziej napina. Wkuwam się tutaj po prostu w to miejsce poniżej słupka. Oczko ścisłe, półsłupek i cały słupek. Potem tu raz na drugą stronę. Można to też całkiem dobrze wyczuć palcami. Oczko ścisłe. Półsłupek, cień słupek. Potem przechodzimy tutaj. Tutaj mamy następny punkt wbijania. Półsłupek, półsłupek, nawinięty słupek. I widzicie, jak paczuszki zawsze trochę przechylają się na boki. Te tutaj przechylają się trochę w lewo. Zawsze idzie w kierunku, gdzie oczywiście jest wasz słupek. Więc te opadają tak na lewo, a te w poprzednim rzędzie na prawo i przez to jest to zawsze lekko przesunięte. Tutaj oczywiście dochodzi jeszcze ostatnie oczko z otoczeniem. Więc tutaj na zewnątrz robię jeszcze mocny półsłupek do środka. No i w ten sposób mam tutaj także miejsce wkłucia dla pierwszego pakietu. W następnym rzędzie zabiorę Was jeszcze raz na kolejny rząd. Fajniejsza maschę jako podstawa i zaczynamy tutaj. Fajniejsza maszę, półsłupek, słupek, trochę przeciągnąć włóczkę i mamy tutaj następny punkt wkłucia. Oczko ścisłe, półsłupek, słupek, oczko ścisłe, półsłupek, słupek i tutaj znowu oczko ścisłe, półsłupek, słupek i tutaj na zewnątrz należy raz jeszcze wokół przebić i jeden, nie, rzeczywiście półsłupek, nie półsłupek nawijany. To może trochę dezorientować, jeśli zazwyczaj zaczynasz od półsłupków, ale tutaj faktycznie zaczyna się od półsłupka i już mamy tu kolejną linię. Zrobię jeszcze 2-3 rzędy więcej i pokażę Wam oczywiście mój postęp. A teraz jestem po kilku kolejnych rzędach. Widzicie, wzór rozwija się bardzo ładnie. Zawsze jest ten lekki ciąg albo do prawej, albo do lewej strony. Całość jest zawsze przesuwana na boki lub rzędy i pojawia się też lekkie formowanie dziur. Oczywiście zawsze lekko poniżej miejsca wkłucia, zwłaszcza gdy lekko się rozciąga. Bardzo piękny, bardzo łatwy do zrobienia na szydełku wzór i mam nadzieję, że całość ponownie się Wam podobała i sprawiała przyjemność. Jeśli tak, zostawcie kciuk do góry, zasubskrybujcie, nie zapomnijcie o dzwonku i zobaczymy się następnym razem przy Tole Wole. Do zobaczenia. Cześć!